Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj w przeglądzie politycznym mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z redakcyjnym kolegą Michałem Nowakiem. Witaj, Michale. Cześć Kacprze i witam również Państwa. A porozmawiamy dzisiaj o bulwersującej sytuacji wokół tego, co wydarzyło się w Wynykach i nieprawdziwych informacjach, jakie początkowo były podawane przez polski rząd w tej sprawie, czy właściwie braku prawdziwych informacji, co wyszło na jaw dzięki artykułowi Rzeczpospolitej, no i to wywołało ogromne emocje w polskiej polityce, w społeczeństwie, w klasie politycznej. Michale, jak patrzysz na tę sytuację z perspektywy kogoś, kto od momentu rosyjskiej inwazji analizuje, komentuje, śledzi bardzo uważnie wojnę rosyjsko-ukraińską, ale także wszystko to, co się dzieje wokół niej, w sensie tak zwanej wojny informacyjnej? No właśnie, bierzmy pod uwagę przede wszystkim to, że mamy za naszą wschodnią granicą wojnę, która w zupełnie innej, większej skali niż ten konflikt zbrojny z lat 2014-2015 trwa od lutego 2022 roku, a więc przez ponad 3 lata. My jesteśmy państwem de facto i właściwie przyfrontowym. Musimy mieć jednocześnie na uwadze to, że trwa jednocześnie wojna informacyjna, wojna propagandowa prowadzona przez obie strony tegoż konfliktu zbrojnego i my również jesteśmy niekiedy pośrednim celem tych działań. I jednocześnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce, które pochodziły z Federacji Rosyjskiej, które, jak się wydaje, biorąc pod uwagę skalę tych działań, były intencjonalnie przez Rosję użyte, aby bezzałogowce te wleciały w polską przestrzeń powietrzną celem uzyskania konkretnych korzyści przez Federację Rosyjską. Możemy o tym jeszcze rozmawiać, jakie to korzyści były. I jednocześnie musimy mieć na uwadze to, że właśnie ta przestrzeń informacyjna, biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteśmy państwem, które formalnie uczestniczy w działaniach zbrojnych, jest tą przestrzenią, która z punktu widzenia społecznego i politycznego powinna być głównym elementem uwagi polskich polityków, klasy rządzącej, polskich decydentów, zarówno w wymiarze politycznym, jak i wojskowym. A jaka była rzeczywistość? Po tym, jak doszło do przekroczenia polskiej granicy, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września, mieliśmy bardzo ograniczone komunikaty ze strony polskich decydentów i początkowo informowano o tym, że kilkanaście bądź też ponad 20 bezzałogowców rosyjskich naruszyło polską przestrzeń powietrzną, że kilka z nich zostało zestrzelonych przez polskie oraz sojusznicze samoloty, które uczestniczyły w działaniach celem odparcia tego naruszenia, bądź też mówiono właściwie o rosyjskim ataku. To oficjalne komunikaty przecież w Polsce tak brzmiały właśnie w nocy 9 na 10 września. I jednocześnie pojawiła się ta informacja o tym, że doszło do uderzenia w dom mieszkalny w Wyrykach i początkowo informowano o tym, że doszło do uderzenia właśnie rosyjskiego drona. Część źródeł nawet informowała, że był to rosyjski szachet. Pojawiły się zdjęcia, na których było widać rzeczywiście uszkodzony dom mieszkalny i bardzo szybko mieliśmy już później całe spektrum różnego rodzaju działań informacyjnych prowadzonych przez, jak się wydaje, działania wpływu rosyjskiego tudzież ukraińskiego na Polsce celem przedstawienia tej sytuacji w takim świetle, aby była ona korzystna z punktu widzenia państw trzecich i w tym prawdopodobnie brały też udział jakieś ośrodki agenturalne w Polsce, bądź też przynajmniej ośrodki czy też postaci, które sympatyzują z tą czy inną stroną konfliktu, ale też bardzo szybko zaczęły pojawiać się wątpliwości. Część z tych wątpliwości była
była zasadna właśnie w kwestii tego, co rzeczywiście uderzyło w dom w Wyrykach, ale polska klasa polityczna i wojskowa postanowiła te informacje ukrywać i tak naprawdę manipulować opinią publiczną w Polsce, ale też manipulować światową opinią publiczną, bo przecież mieliśmy to niesłynne już wystąpienie na forum ONZ, w którym przekonywano, że doszło do uderzenia rosyjskiego bezzałogowca w polskie zabudowania, w polski dom mieszkalny i były to działania wedle tego przekazu intencjonalne, ale rzeczywiście pojawiły się te wątpliwości w kwestii tego, że gdyby tam rzeczywiście uderzył szachet, to tego domu by nie było. Gdyby tam spadły odłamki, to z kolei zniszczenia prawdopodobnie powinny być mniejsze, a doszło do przebicia stropu i już w początkowej fazie, w pierwszych dniach pojawiły się zasadne pytania co do tego, czy tam czasem nie uderzył polski pocisk, bądź też sojuszniczy pocisk powietrze-powietrze wystrzelony, czy to z polskiego F-16, czy choćby holenderskiego F-35. I polska klasa polityczna tu ustami zarówno przedstawicieli Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy właściwie samego premiera, jego otoczenia, ukrywały ten fakt mimo posiadania wiedzy na ten temat, bo przecież Rzeczpospolita poinformowała o tym po kilku dniach, uzyskując niejawne informacje co do tego, że w rzeczywistości w te zabudowania uderzył prawdopodobnie polski pocisk powietrze-powietrze, który minął cel, a następnie kierując się dalej siłą fizyki musiał opaść na ziemię i uderzył właśnie w te zabudowania. Przegrywamy wojnę informacyjną i przegrywamy wojnę informacyjną na własne żądanie i de facto obecny polski rząd powtarza wszystkie błędy swoich poprzedników w trakcie tego bolesnego, krwawego incydentu w Przewodowie, kiedy też ukrywano rzeczywistych sprawców, ukrywano, że był to ukraiński pocisk przeciwlotniczy, właściwie do dzisiaj de facto jest to ukrywane, ukraiński pocisk przeciwlotniczy, który doprowadził do śmierci Polaków. Teraz ukrywano to, że to polski pocisk przeciwlotniczy uderzył w polskie zabudowania, a czym złym byłoby przyznanie już w pierwszych godzinach czy w pierwszych 2 dniach, że doszło do takiego incydentu. Nie jest to niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na wschodzie, bo do tego możemy się bezpośrednio odnosić. W dużo mniejszej skali było to zjawisko przecież podobne, też naruszenie przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce, tu bezzałogowce Wabiki. Ukraina regularnie co kilka dni atakowana jest przez Federację Rosyjską przez kilkaset dronów, od 400 jak wtedy w tej nocy z 9 na 10 września do 700, 800 niekiedy i duża część, około 50, niekiedy 60-70% tych bezzałogowców są to Wabie, część z nich posiada ładunek wybuchowy. Ukraińcy nigdy nie są w stanie strącić wszystkich tych bezzałogowców, część z nich niknie poza celem i traci się lokalizacyjnie. Ukraińcy i tak podają w swoich statystykach, że te bezzałogowce zostały unieszkodliwione w ten czy inny sposób, bo oni po prostu informują o tych bezzałogowcach, które nie trafiły w jakiś cel, jako tych, które zostały po prostu zneutralizowane i w ten sposób dochodzą do tych statystyk 90% zestrzeleń, ale to tylko na marginesie. Natomiast niejednokrotnie dochodziło do albo udokumentowanych, albo sytuacji, wokół których pojawiały się tego typu teorie, sytuacji, gdzie to właśnie ukraińskie pociski przeciwlotnicze uderzały choćby w budynki w Kijowie. Słynna wypowiedź Arystowicza, po której został skrytykowany chyba z 2022 roku, kiedy informował, że jeden z wieżowców w Kijowie został trafiony ukraińskim pociskiem przeciwlotniczym. Do tego typu sytuacji dochodziło również w Rosji, która była atakowana przez ukraińskie bezzałogowce z kolei. Tam też mieliśmy udokumentowane materiały filmowe, na których widać, jak rosyjskie pociski przeciwlotnicze uderzają w rosyjskie budynki mieszkalne. Tego typu sytuacje po prostu się zdarzają, bo to, co jest wystrzelone w trakcie odpierania wrogiego ataku powietrznego, bądź też próby odpierania naruszenia przestrzeni powietrznej, musi w większości wypadków, jeżeli nie trafi celu, opaść na ziemię, niekiedy trafia w jakieś zabudowanie, niekiedy nawet prowadzi to do śmierci osób postronnych. Co złego stałoby się, gdybyśmy w pierwszych godzinach, pierwszych dniach te informacje ujawnili? Dosłownie nic. Zamiast tego podjęto decyzję na szczeblu polityczno-wojskowym, aby te informacje próbować ukryć. Nieszczęście dla tych, którzy tę decyzję podjęli, że ta informacja i tak wyciekła medialnie, a to tylko daje wodę na młyn tym wszystkim teoriom spiskowym, wedle których inne informacje jeszcze odnośnie tych incydentów, tego ataku czy tego naruszenia przestrzeni powietrznej, zależy jak na to patrzymy, są jeszcze ukrywane i podjudza tych wszystkich, którzy dalej będą spekulować, że być może polskie państwo, polscy decydenci nadal przed Polakami
Polakami coś ukrywają. Jakże inna byłaby sytuacja, gdyby zachowano pełną transparentność i od początku informowano Polakach o wszystkich wydarzeniach. Zaręczam, że polska opinia publiczna nie byłaby tutaj dużo bardziej krytyczna niż jest w chwili obecnej, gdyby wprost poinformowano Polaków o tym, że do tego typu incydentu po prostu doszło, jednocześnie informując Polaków, że tego typu zjawiska, tego typu wydarzenia są czymś właściwie normalnym w trakcie odpierania naruszeń przestrzeni powietrznej. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie naszą działalność. To dzięki naszym darczyńcom możemy nagrywać tego typu materiały, możemy komentować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, mówiąc własnym, niezależnym głosem młodych i ambitnych polskich patriotów. Nie mówimy tego, co jest zgodne z narracją jednej czy drugiej opcji wielkiego sporu polityczno-partyjno-medialnego. Mówimy własnym głosem. Michał już 4. rok rzetelnie relacjonuje wojnę na Ukrainie, nie przekłamując rzeczywistości ani w jedną, ani w drugą stronę. Podobnie podchodzimy do tego, co się dzieje w Polsce czy w innych krajach i to chcemy robić dalej i to możemy robić tylko dzięki waszemu wsparciu, więc rozważcie proszę choćby drobną kwotą wsparcie naszej pracy poprzez wejście na stronę wspieram.enlat.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. No właśnie, cały ten incydent pokazuje nam bardzo wyraźnie, jak nastroje społeczne w Polsce przesunęły się w kierunku bardzo dużego sceptycyzmu co do komunikatów rządowych, ale także po prostu mówiąc otwarcie, Ukrainy. Od początku widzieliśmy, że duża część społeczeństwa ma wątpliwości, czy na pewno są rosyjskie drony, a po tym, co zaprezentował nam rząd, próbując po prostu rżnąć głupa przed opinią publiczną, mimo że, tak jak mówisz, od początku specjaliści mogli dostrzegać wątpliwości co do tej oficjalnej narracji, no to chyba należy się spodziewać, że będzie tym bardziej, że wszelkie komunikaty będą podważane. Co więcej, jeżeli mamy doświadczenie przewodowa, gdzie i co więcej, mamy nawet wypowiedź nawet Andrzeja Dudy, tak, prezydenta, który był wielokrotnie krytykowany właśnie za to, że był zbyt miękki wobec Ukrainy, który mówi wprost o tym, że Ukraińcy chcieli nas wciągnąć do wojny. Czy spodziewasz się, że po tym wydarzeniu, no chyba dość oczywiste, tym bardziej wśród Polaków zacznie narastać sceptycyzm co do tego, czy działania, które będą Polskę w ten czy inny sposób dotykać, tego rodzaju nie są po prostu dziełem Ukraińców, którzy chcą nas wciągnąć do wojny. Na ile twoim zdaniem, Michał, już kurz opadł, ponad tydzień temu doszło do tego naruszenia przestrzeni powietrznej, na ile twoim zdaniem dzisiaj możemy rzetelnie i wiarygodnie weryfikować, kiedy mamy do czynienia z na pewno rosyjskim atakiem, a kiedy mamy do czynienia z jakąś formą próby potencjalnego wciągnięcia Polski do wojny przez Ukraińców. Jak byś się do zarzutów ludzi, którzy mają tego typu obawy, odniósł w kontekście tego incydentu i w kontekście przyszłych wątpliwości co do komunikatów rządowych? Jak przeciętny po prostu Polak, który to obserwuje, nie jest specjalistą, powinien podchodzić do tego, żeby po prostu poznać prawdę? Tego typu spekulacje czy wątpliwości ze strony dużej części Polaków, bo przecież to pokazują też badania, które były prowadzone w pierwszych dniach po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez te kilkanaście do ponad 20 bezzałogowców, to pokazuje, że rzeczywiście Polacy tutaj pewien sceptycyzm mają i biorąc pod uwagę właśnie to zachowanie polskiej klasy politycznej i wojskowej w kontekście tego incydentu w Wierwyrykach, jak i incydentu wcześniejszego, krwawego niestety w Przewodowie, niespecjalnie dziwią. To znaczy Polacy zachowują się tak i mają te wątpliwości z jakiegoś określonego powodu, takiego, że byli już dwukrotnie przez polskich decydentów okłamywani i to niezależnie od opcji politycznej, kiedy można było te informacje w sposób rzetelny, jawny, transparentny polskiej opinii przekazywać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z tak istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, spoistości bezpieczeństwa wewnętrznego i wydarzeniami, kiedy Polacy zasługiwali na rzetelną, jawną, transparentną i szybką informację. Tego w obu tych wypadkach zabrakło i oba te przypadki są równie jaskrawe, jeżeli chodzi o zachowanie, intencje polskich decydentów. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie,
możemy z jednej strony odsyłać do oficjalnych komunikatów, ale one w żadnym wypadku nie będą dla nikogo rzetelnymi informacjami i nie jestem tutaj zdziwiony, biorąc pod uwagę właśnie tego typu wydarzenia, jak to, co wydarzyło się w Wyrykach i zachowanie polskiej klasy polityczno-wojskowej również. Ale przede wszystkim należy zaznaczyć to, że gdyby założyć, że były to ukraińskie drony, to z całą pewnością polskie wojsko byłoby w stanie na ten moment już uzyskać informację, że te drony zostały wystrzelone z przestrzeni powietrznej Ukrainy, czy też z terytorium Ukrainy. Ze wszystkich tych bezzałogowców, z ich komputerów pokładowych jesteśmy w stanie odczytać lokalizację miejsca, z którego te drony startowały i tak też robią Ukraińcy, uzyskując informacje, z których rejonów Federacji Rosyjskiej startują rosyjskie drony w trakcie tych regularnych ataków, a więc polscy decydenci wojskowi i polityczni posiadaliby już informację, że doszłoby do prowokacji ukraińskiej, co oznaczałoby właściwie to, że Ukraińcy nic nie mogliby na tym zyskać, a właściwie bardzo wiele mogliby stracić i to nie tylko w odniesieniu do Polski, ale właściwie do całego Zachodu, kiedy stałoby się jasne, że próbowali w jakiś sposób prowokować Polaków, a zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że mamy tak trudną relację pomiędzy Donaldem Trumpem a Zełenskim, czy też Donaldem Trumpem a Ukrainą jako taką i właściwie bliską relację pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, no to byłoby to działanie z punktu widzenia Ukrainy jeszcze mniej zasadne i jeszcze mniej racjonalne. Ponadto polskie i sojusznicze systemy, zwłaszcza te, z którymi mamy do czynienia na samolotach F-35, były w stanie śledzić lokalizację wystrzeleń na tych dronów, a także ich tor lotu, przez co mamy też świadomość tego, skąd te drony startowały, jak leciały, jak dostały się do Polski i byliśmy w stanie je śledzić jeszcze nad terytorium Ukrainy oraz nad terytorium Białorusi, skąd też te drony wleciały. Pojawiły się spekulacje, że być może Ukraińcy celowo przy użyciu systemu walki radioelektronicznej doprowadzili do tego, że te drony skierowały się ku granicy ukraińsko-polskiej oraz białorusko-polskiej, z tym, że ukraińskie systemy walki radioelektronicznej nie są aż tak skuteczne i trudno wyobrazić sobie sytuację, w której doprowadziłyby one do tego, że określone bezzałogowce kierują się w konkretnym miejscu. Raczej dochodzi do sytuacji, w których po prostu doprowadza się do tego, że one zbaczają z toru lotu i lądują na ziemi poza jakimkolwiek celem, uniemożliwiając osiągnięcie zniszczeń na ziemi. Pojawiły się również spekulacje co do tego, że być może te bezzałogowce nie powinny dolecieć tak daleko ze względu na fakt, że nie mają takiego zasięgu, natomiast tu już mamy potwierdzenia wizualne zdjęć tych bezzałogowców, które wskazują na to, że we wszystkich przypadkach, o których wiemy pod względem wizualnym, były to drony typu Gerbera, były to Wabie pozbawione ładunku wybuchowego, natomiast z dodatkowymi zbiornikami paliwa, co wydłużyło ich zasięg i są to zasięgi całkowicie zgodne z tym, jak daleko one na terytorium Polski doleciały. Biorąc przede wszystkim pod uwagę fakt tego, że tych dronów było tak dużo, to również scenariusz tego, że doszło do jakiegoś przypadku, że Rosjanie nieintencjonalnie przekroczyli polską granicę. Jak wielokrotnie już było, przecież naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce miało już miejsce w przyszłości dalszej oraz bliższej wielokrotnie, tak jak i dochodziło do naruszeń rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce. Z reguły to były pojedyncze przypadki, gdzie w części przypadków na pewno można było mówić o nieintencjonalności i o przypadkowości tych naruszeń, natomiast w wielu wypadkach dochodziło do intencjonalności, bo te drony jedynie przelatywały przez przestrzeń powietrzną Rumunii lub też Polski, wracając na terytorium Ukrainy, tak aby zaatakować to państwo, mówiąc kolokwialnie, od tyłu, aby utrudnić działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, bądź też, to jest też wariant bardzo prawdopodobny, zmusić Ukraińców do strzelania w kierunku nadlatujących dronów z terytorium Rumunii, bądź też Polski, co mogłoby doprowadzić do sytuacji zbliżonej do tego, co miało miejsce w Przewodowie i znowu sytuacja powtórzyłaby się, co z wielką korzyścią dla Federacji Rosyjskiej. Natomiast biorąc pod uwagę również fakt ten, że we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z dronami typu Gerbera, których oczywiście Ukraińcy nie produkują, ale część teorii jest taka, że Ukraińcy po prostu wykorzystali drony, które zebrali albo zmontowali z tych dronów, które spadały do tej pory na terytorium Ukrainy.
możemy tak założyć, natomiast nadal w oparciu o komputery pokładowe, elektronikę, która jest częścią tych bezzałogowców, polscy specjaliści, inżynierowie, informatycy są w stanie odczytać miejsce, lokalizację, skąd te drony były wystrzeliwane i to akurat nie będzie żadnych wątpliwości. Nawet gdyby założyć, że rzeczywiście to Ukraińcy wystrzelili te drony, ale polska klasa polityczno-wojskowa zamierza te informacje ukrywać, to żadnej korzyści dla Ukrainy z tego nie ma, wręcz przeciwnie. Więc w moim przekonaniu, biorąc pod uwagę to, że doszło do intencjonalnego naruszenia przestrzeni powietrznej, doszło do wykorzystania dronów typu Gerbera, że znamy trasy lotów tych dronów, mieliśmy również informacje o tym, że byliśmy ostrzeżeni przez Białorusinów co do tego, że rosyjskie drony zbliżają się do polskiej przestrzeni powietrznej. Założyć należy, że rzeczywiście były to rosyjskie bezzałogowce, intencjonalnie wykorzystane do tego, aby naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Cele tutaj były różnorakie. Sama skala tego naruszenia, to, że tych dronów było 19 bądź też 23, potwierdza, że była to intencjonalność, a nie jedynie przypadek i wypadek w trakcie prowadzenia działań bojowych w kierunku Ukrainy. Natomiast jeszcze jednym istotnym wątkiem, który należy tutaj poruszyć, jest też kontynuacja tego przekazu ze strony polskich decydentów polityczno-wojskowych, zwłaszcza w tym wymiarze odporności państwowej na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i odporności państwa oraz gotowości do obrony. Bo cały czas mamy do czynienia z propagandą sukcesu, która jest powtarzana przez polskie ośrodki decyzyjne, zarówno polityczne, jak i wojskowe, począwszy od nocy z 9 na 10 października, kiedy to informowano o odparciu rosyjskiego ataku, czy też rosyjskiego naruszenia przestrzeni powietrznej, o zestrzeleniu tylko tych bezzałogowców, które rzekomo miały przynosić ładunek wybuchowy, a celowym puszczeniu tych wszystkich dronów, które ładunku wybuchowego nie miały, co jest oczywiście bzdurą. Nie jesteśmy w stanie wykryć, które z dronów Gerbera mają ładunek wybuchowy, a które go nie mają, dlatego Ukraińcy zwalczają wszystkie drony, które lecą w ich kierunku, również drony Gerbera, czy to przy użyciu środków kinetycznych, czy też systemów walki radioelektronicznej, gdyż nigdy nie mogą zakładać, że dany dron nie posiada małego ładunku wybuchowego, który mógłby doprowadzić do ran, śmierci bądź też jakichś zniszczeń na ziemi. Ponadto mamy informację, że jeden z dronów został znaleziony dopiero co, właściwie tydzień po tych naruszeniach, co też potwierdza fakt tego, że nie mieliśmy pełnej świadomości tego, gdzie te drony lecą, w których częściach Polski się rozbijają, bo gdybyśmy mieli taką świadomość, jak przekonuje choćby Ministerstwo Obrony, to wszystkie wraki zostałyby znalezione pierwszego dnia. Większość z tych wraków rzeczywiście była znaleziona pierwszego i drugiego dnia, ale chociażby jeden z nich został znaleziony dobry tydzień później, co też potwierdza, że takiej pełnej świadomości sytuacyjnej w Polsce nie było. No i wreszcie ten wątek, który był poruszany od pierwszego dnia, tu ustami przede wszystkim jako pierwszego Sławomira Mentzena, ale później poruszany też przez innych polityków oraz analityków czy komentatorów, czyli braku przygotowania Polski do odpierania tego typu działań. Zaraz po tych głosach pojawiły się zarzuty o agenturalność, o granie w orkiestrze Putina, o to, że jest to narracja zgodna z linią Kremla i tak dalej. To jest typowa pałka, którą wykorzystują ją obie strony sporu politycznego, kiedy jest im to wygodne, czyli pałka agenturalności rosyjskiej, żeby uderzyć w przeciwnika, ale taki po prostu jest fakt. Sam fakt tego, że do zwalczenia dronów, które częściowo były ze styropianu, z taśmy klejącej, które były wabiami, musieliśmy rzucić samoloty F-16 oraz sojusznicze samoloty F-35. I tu rzeczywiście wątek ekonomiczny jest niezwykle istotny, należy go poruszać. Używanie pocisków o koszcie jednostkowym ponad $2 milionów na drony wabie o koszcie maksymalnym około $10,000 pod względem ekonomicznym, mówiąc wprost, się po prostu nie spina, jest środkiem nieadekwatnym. Jeżeli chodzi o przygotowanie Polski do odpierania tego typu działań, to ich po prostu nie ma. W wypadku, gdybyśmy zostali zaatakowani w formie zbliżonej do tej, której doświadcza Ukraina wielokrotnie w ciągu kolejnych tygodni, czyli użycia ponad 400, 700, niekiedy 800 bezzałogowców, w tym również dronów uzbrojonych, choćby Szachedów, czy też Gerberów z ładunkiem wybuchowym oraz innych bezzałogowców, to mówiąc wprost, polskiej obrony nie ma. Jesteśmy wtedy w stanie tylko prosić ewentualnie o zakończenie działań wojennych, bo nie jesteśmy w stanie odeprzeć tego typu ataków. W chwili obecnej systemów obrony antydronowej w Polsce po prostu na skalę potrzebną do odpierania tego
tego typu ataku nie ma. Dlatego musieliśmy użyć środków nieadekwatnych, nieekonomicznych, systemów adekwatnych w postaci choćby działek z amunicją programowalną, w postaci tanich pocisków ziemia-powietrze, w postaci kontrdronów czy też przeciwdronów, w postaci systemów walki radioelektronicznej, w postaci systemów wykrywania z dronów, które nadciągałyby zza wschodniej granicy w Polsce, po prostu na skalę odpowiednią do zagrożenia, które potencjalnie się rysuje, nie ma. Zamiast tego, i to znowu zarzut do obu stron sporu politycznego tego i poprzedniego rządu, skupiliśmy się na głośnych zakupach, na dużych zakupach uzbrojenia, które łatwo jest pokazać w mediach, na tle których może wystąpić ten czy inny minister obrony. Więc zamiast skupiać się choćby na systemach obrony antydronowej i obrony powietrznej, kupowaliśmy czołgi typu Abrams, kupowaliśmy samoloty F-35, kupowaliśmy Apache w dużych ilościach, za duże pieniądze, na tle których można się pokazać, które są uzbrojeniem rzeczywiście potrzebnym, ale są przede wszystkim uzbrojeniem potrzebnym do wojny, którą znaliśmy w roku 2022, a sytuacja na polu walki i sposób prowadzenia działań wojennych w ciągu tych 3 ostatnich lat w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej niezwykle się zmienił. Federacja Rosyjska, która nie była w stanie prowadzić wojny na skalę równorzędną z przeciwnikiem, który był dozbrajany tym nowoczesnym uzbrojeniem przez państwa zachodnie, przeszedł na uzbrojenie tanie, ale produkowane masowo, stąd też Rosjanie na masową skalę używają bezzałogowców zarówno do prowadzenia działań obronnych, do prowadzenia działań szturmowych bezpośrednio na froncie, do prowadzenia uderzeń powietrznych. W 2022 roku takiego zjawiska nie znaliśmy, tego typu zagrożenia nie znaliśmy. Ono pojawiło się w roku 2023 i przez te ostatnie prawie 3 lata nic nie zrobiliśmy, aby tego typu zagrożeniom przeciwdziałać. Zamknęliśmy na to oczy, pełni własnej szacunku do siebie i radości z dokonań w roku 2022 i kupienia czołgów Abrams, kupienia zamówienia dopiero samolotów F-35 czy śmigłowców Apache, które miałyby obronić polską integralność terytorialną i polskie bezpieczeństwo w momencie, gdy sposób prowadzenia wojny jest zupełnie inny w roku 2025 i roku 2022. I już kończąc, oczywiście pojawi się kontrzarzut, że państwa NATO prowadziłyby działania wojenne w zupełnie inny sposób niż Ukraina. Państwa NATO przede wszystkim atakowałyby fabryki rosyjskich szachedów i atakowałyby rosyjskie ośrodki decyzyjne i ośrodki dowodzenia terytorium Federacji Rosyjskiej, co doprowadziłoby do tego, że Federacja Rosyjska zapadłaby się w pierwszych dniach wojny. Mało prawdopodobne, żeby tak było, biorąc pod uwagę fakt, że Rosjanie rozśrodkowali własną produkcję bezzałogowców i stąd też Ukraina nie jest w stanie przy użyciu dostępnych środków rażenia, w tym pocisków średniego zasięgu przekazanych przez państwa zachodnie, pociski Atakam, Storm Shadow, Scalp i własne środki, choćby drony dalekiego zasięgu, nie jest w stanie zakłócić rosyjskiej produkcji bezzałogowców, bo to jest rozśrodkowane, rozproszone, produkowane częściowo warsztatowo. W ten sam sposób produkują własne bezzałogowce Ukraińcy. Rosjanie też nie są w stanie porazić wszystkich warsztatów, gdzie te drony są masowo produkowane. Nie ma jakiejś jednej wielkiej fabryki rosyjskiej, jednej wielkiej fabryki ukraińskiej, którą byłoby łatwo zmieść z powierzchni ziemi, więc też państwa NATO nie byłyby w stanie tego zrobić Federacji Rosyjskiej. Podobnie jeżeli chodzi o ośrodki dowodzenia politycznego i wojskowego, no ale przede wszystkim ta wojna rozpoczęłaby się, gdyby w ogóle rozpoczęłaby się w sposób tak samo nagły jak wojna rosyjsko-ukraińska i w pierwszych dniach wojny bylibyśmy całkowicie nieprzygotowani na tego typu zagrożenia. W kolejnych tygodniach moglibyśmy myśleć o rażeniu ośrodków gdzieś na rosyjskim zapleczu, ale jak bronić się w tych pierwszych dniach, kiedy stalibyśmy się obiektem ataku i kiedy jeszcze nie nadeszłaby ta zachodnia oczekiwana pomoc. Więc tu bierzmy pod uwagę to, że musimy dostosować się do nowego pola walki, do nowego rodzaju zagrożenia, które przede wszystkim ma charakter bezzałogowy w postaci dronów dalekiego zasięgu, średniego zasięgu, dronów taktycznych, dronów FPV, które rażą pojazdy na polu walki. Stąd też Ukraińcy, Rosjanie właściwie czołgów czy transporterów opancerzonych właściwie na froncie nie wykorzystują, czyli tego uzbrojenia, które my cały czas kupujemy, czy kupiliśmy i cały czas jest do Polski dostarczane i regularnie kolejny minister może na ich tle chwalić się, że kolejne pojazdy trafiły do Wojska Polskiego. Dobrze, dostosowaliśmy się do wojny roku 2022, teraz pora dostosować się do wojny roku 2025 i przede wszystkim dostosować się do wojny przyszłości, bo ta cały czas będzie się zmieniać.
Jak widzicie Państwo, Michał potrafi tak bez jakiejkolwiek przerwy, bez jakichkolwiek cięć spokojnie, fachowo, rzetelnie mówić na te niezwykle to ważne... tylko Kacprze, jak się zdenerwuje, a niestety jestem tutaj bardzo zdenerwowany, bo denerwuje mnie to hura optymistyczne zacietrzewienie polskiej klasy politycznej, zarówno poprzedniej, jak i obecnej, która jest zadowolona z własnych dokonań, podczas gdy obserwujemy, że rzeczywiście mamy gigantyczne zapóźnienia i problemy pod względem zabezpieczenia Polski na wypadek ewentualnego zagrożenia militarnego, kinetycznego, czy nawet hybrydowego, bo przecież mówimy właściwie nie o konflikcie zbrojnym, o hybrydowych działaniach ze strony Federacji Rosyjskiej w stosunku do Polski przy użyciu bezzałogowców. No właśnie, więc jeżeli chcielibyście porozmawiać z Michałem na ten temat, jeżeli chcielibyście się z nim spotkać, jeżeli chcielibyście z nami wszystkimi się spotkać, to okazja ku temu będzie już niedługo, już w sobotę 27 września w Warszawie, gdzie 5. urodziny Nowego Ładu, rzadka okazja, bo Michał bardzo rzadko gdziekolwiek poza swoją rodzinną Bydgoszczą bywa. Zapraszam, jeszcze ostatnie dni, żeby się zarejestrować i na naszej konferencji lub na naszym bankiecie, a najlepiej na jednym i drugim się pojawić i móc poznać nas oraz innych ludzi o podobnych wartościach i zainteresowaniach. Razem tworzymy tożsamość przyszłości i razem o takie ważne tematy, jak te, które Michał wspomniał, o interes narodowy Polski w wielu wymiarach, w wymiarze militarnym, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze technologicznym, w wymiarze kulturowym, w wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego. O to wszystko będziemy konsekwentnie, systematycznie zabiegać. Nie będziemy się nigdy kierować interesem konkretnej partii, tylko będziemy zawsze kierować się interesem Polski. Właśnie, Kacprze, ja tylko się dołączę do tego zaproszenia, zachęcam Państwa rzeczywiście, żebyście pojawili się w Warszawie na kongresie, później na bankiecie, będziemy mogli swobodnie podyskutować, porozmawiać, wymienić się poglądami i uwagami na temat zarówno tego, co dzieje się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale też na temat tego, co dzieje się bezpośrednio w Polsce, chodzi o polskiego bezpieczeństwa, ale ja zmieniłbym trochę teraz, Kacper, wątek dotyczący właściwie w kontekście cały czas tego, co wydarzyło się kilka dni temu i tego, co dzieje się cały czas, tu mówimy o tej przestrzeni informacyjnej, jak to Twoim zdaniem wpłynie na politykę, czy też na główne ośrodki polityczne, ośrodki partyjne w Polsce? Czy to Twoim zdaniem wzmocni Donalda Tuska i polski rząd, czy wzmocni Platformę Obywatelską, zaszkodzi Kosiniakowi-Kamyszowi, ministrowi obrony narodowej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu? Jak w tym wszystkim Twoim zdaniem odnajduje się Konfederacja? Bo też mamy tutaj różne przekazy. Dość wyważony, bardzo merytoryczny przekaz ze strony Krzysztofa Bosaka, który zwraca uwagę na polskie niedociągnięcia, ale jest w tym dość stonowany, i z drugiej strony mamy bardzo emocjonalne wpisy i wypowiedzi ze strony Sławomira Mentzena. Właściwie obaj idą w krytyce tego samego zjawiska, czyli braku przygotowania Polski do obrony, ale robią to różnymi ścieżkami, więc też pytanie, jak w tym Twoim zdaniem odnajduje się Konfederacja i któremu ze stronnic w ramach tego ugrupowania to bardziej się przysłuży, czy też któremu bardziej zaszkodzi, które lepiej się w tym odnajduje? Tak, zacząłbym oczywiście zawsze analizę polityki trzeba zaczynać od rządu, no bo to stosunek do partii, i ludzi, którzy aktualnie rządzą, jest kluczowy. I oczywiście moim zdaniem jest jasne, że to zaszkodzi rządowi. Tym bardziej, że to nie jest tylko odpowiedzialność Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony, tylko jest to odpowiedzialność całego obozu rządzącego w momencie, w którym na przykład Radosław Sikorski w tej sprawie, który no przecież jest nie tylko politykiem Platformy Obywatelskiej, nie tylko ministrem spraw zagranicznych i jeszcze wicepremierem, ale przede wszystkim tym politykiem, który od miesięcy, odkąd Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, jest konsekwentnie wskazywany jako absolutnie jedyna karta, jaka została Platformie, oprócz samego Tuska, żeby być twarzą Platformy, twarzą rządu w tych okolicznościach niestabilności międzynarodowej, w okolicznościach koabitacji z Nawrockim i jego od początku dużej inicjatywności na arenie międzynarodowej, że to właśnie minister Sikorski jako ten nie kojarzący się z lewicowymi ideologiami jak Trzaskowski, ten znakomity dyplomata, ten taki, prawda, mający ten konserwatywny sznyt i umiejętną retorykę,
on tutaj będzie zabiegał o to, żeby Platforma powalczyła o kolejną kadencję. On jest jedynym poważnym następcą Tuska, jeżeli to zdecydowałby się odejść z premiera, ze stanowiska premiera. No i tenże Radosław Sikorski w zasadzie wychodzi w tej chwili na głównego obrońcę działań rządu, tak? Co więcej, wchodzi w tę łopatologiczną, toporną narrację o tym, że każdy, kto krytykuje to, że rząd nie chciał powiedzieć Polakom, co się wydarzyło, to jest ruskim agentem, tak? No, pozwolę sobie zacytować taki właśnie łopatologiczny wpis. Moja definicja ruskiej onucy to ktoś, kto próbuje z Rosji zdjąć odpowiedzialność za skutki prowokacji dronowej przeciwko Polsce. Jest to na tylu poziomach groteskowe. Zwróćmy uwagę, kogo on oskarża o bycie ruską onucą. On oskarża dziennikarzy Rzeczpospolitej. No na miłość boską, żeby on chociaż oskarżał PiS. To byłoby to oczywiście idiotyczne, ale mieściłoby się to jeszcze w tej partyjnej nawalance, że tam, prawda, Putin, skrajna prawica i tak dalej. No ale oskarżenie mainstreamowej gazety, która co więcej ma jednoznacznie proukraińską linię przez cały ten konflikt i która za to, że ona śmiała ujawnić, kierując się rzetelnym dziennikarstwem, to, że rząd ukrywał prawdę. Gazetę, która milion razy krytykowała PiS za milion rzeczy, które PiS źle robił. Robienie z tego typu ludzi, tego typu medium ruskich onuc jest czymś tak groteskowym, że trudno to na poważnie skomentować. A tym bardziej przecież oczywiście Sikorski w ten sposób chce atakować wszystkich tych, którzy już wcześniej mieli wątpliwości. Tak? Wszystkich tych na przykład, którzy mieli wątpliwości wobec poprzedniego rządu i których Sikorski potrafił w przeszłości przecież tak podgryzać, że on tu jest taki fajny, prawicowy, a PiS to był w czymś tam nieudolny. Także on tutaj będzie zabiegał o interes narodowy, nie tak jak to robił PiS. No i on w tej chwili wychodzi z tej roli, w której mógł chociaż próbować mieć jakąś retoryczną skuteczność, zostawiając na boku to, na ile jest w tym prawdy, w rolę jakiegoś żenującego propagandysty. Co zresztą dla mnie jest o tyle niesamowite, tutaj wątek poboczny, że równolegle to samo robi w sprawie Mercosuru. W sprawie, w której prezydent Nawrocki, który dopiero co został tym prezydentem, jeździ teraz i próbuje wchodzić w rolę tego, który chce zatrzymać ratyfikację tej umowy przez Radę Unii Europejskiej. Sikorski wychodzi i buńczucznie mówi: a to się nie da, mniejszości blokującej nie będzie. My to z góry mówiliśmy, że nie będzie tej mniejszości. No naprawdę, no to litości. No albo się do końca próbuje zablokować taką niekorzystną dla Polski umowę i jest najbardziej podstawową zasadą jakichkolwiek negocjacji, że jeżeli się wie, że jest się na straconej pozycji, a wie się, że równocześnie podobne negocjacje toczą się z innymi ośrodkami, z innymi państwami, innymi rządami, wie się, że Niemcy i Komisja Europejska równolegle naciskają na wszystkie te inne rządy, które nie mają jednoznacznego, mocnego interesu w tej sprawie, żeby one poparły tę umowę, żeby ona była ratyfikowana, a Sikorski, który jest ministrem spraw zagranicznych jednego z dwóch jedynych dużych państw, które się tej umowie sprzeciwiają, które jedyne mają szansę zbudować jakąkolwiek mniejszość, czyli Polski i Francji. Jeżeli minister spraw zagranicznych Polski, wcześniej premier Polski, wychodzi i przed kamerami pisze to na swoim Twitterze, gdzie każdy może sobie wejść z dowolnego kraju, przetłumaczyć i doskonale widzi, co on napisał, to jest tak kuriozalne, gdzie nie ma w tym żadnej racjonalności oprócz tego, żeby dowalić Nawrockiemu, żeby potem wrzucić, że to wina tego głupiego kibola, bo prawda, od początku wiadomo było, że się nie da, to od razu sobie w łeb strzelmy, tak, jak od początku, że się nie da. Jeszcze gość sobie wyciera usta endeckim realizmem, tak, jak go ktoś za to skrytykował. No tak jakby, kurde, narodowcy z góry pisali, że nic się nie da, nie należy nawet próbować. No, czy to jest sytuacja porównywalna z jakimiś powstaniami, czy negocjowania za zamkniętymi drzwiami z rządami innych państw i nie mówienie publicznie o tym, że szanse na zbudowanie mniejszości są niewielkie, to doprowadzi do śmierci ludności cywilnej? No, co ten człowiek w ogóle porównuje? Z jakim ryzykiem, z jakim brakiem realizmu wiązałoby się niedeklarowanie publicznie, że sprawa jest beznadziejna? Już nawet jeżeli jest beznadziejna, co do czego można mieć wątpliwości, ale nawet gdyby była, no to dopóki to nie jest klepnięte na twardo, no to trzeba próbować. I tak samo, i znów
prymat wojenki wewnętrznej, a po drugie, jak ta sprawa dronów, i do niej wracam, pokazuje głupiej wojenki wewnętrznej, bo naprawdę każdy, kto obserwuje nastroje społeczne, może dzisiaj zobaczyć, że co jak wcale narracja o tym, że przeciwnicy to ruskie onuce, już naprawdę bardzo mało kogo kręci, a tych, których kręci, to Sikorski dawno może zaliczyć do przekonanych, tak? Więc moim zdaniem równolegle też dość na swój sposób zabawna, chociaż kuriozalna też wypowiedź Tomasza Siemoniaka, tak, ministra koordynatora służb specjalnych, byłego ministra spraw wewnętrznych, ale także przecież pamiętajmy w poprzednim rządzie Tuska byłego ministra obrony narodowej, który przecież także po 2011 roku kiedy zastąpił Bogdana Klicha, dzisiaj naszego znamienitego reprezentanta w Stanach Zjednoczonych, którego minister Sikorski z właściwym sobie pojmowaniem interesu narodowego uparcie próbuje wciskać i który teraz, jak wiemy, nie chciał przekazać listu Trumpa Nawrockiemu, ale już przede wszystkim jest tak ewidentnie źle dobraną osobą na to stanowisko. A Siemoniak przecież jako minister obrony też brał udział w zwijaniu polskiego wojska, tak? Kiedy był ministrem za poprzedniego rządu Tuska. I tutaj jego wypowiedź. Polska nie kłamie, Polacy nie kłamią. Minister Bosacki według swojej najlepszej wiedzy przedstawił informacje w ONZ, zrobił to bardzo dobrze. Jednocześnie Siemoniak przyznał, że wiele wskazuje, że na dom w Wyrykach spadła rakieta, a nie dron. To jest jego wypowiedź z Polsat News. To co, wiceminister spraw zagranicznych nie wie, co się wydarzyło? Nie wiem, minister obrony go okłamał? To jest jakby wersja wydarzeń, która jest, nie wiem, czy nie gorsza jeszcze od tego, że on świadomie kłamał. To jest jakiś poziom nieprzekazywania sobie nawzajem informacji, który jeżeli traktować by to na poważnie, byłby czymś naprawdę przerażającym, jeżeli minister obrony i minister spraw zagranicznych z tego samego rządu w sprawie tej samej opcji politycznej nie przekazują sobie tak podstawowych informacji. Wiedząc, że Rosjanie od lat wyćwiczyli się w tym, żeby wszelkie takie wątpliwości, wszelkie dziury w narracji drugiej strony wykorzystywać po to, żeby właśnie mówić, widzicie, Zachód kłamał w tej sprawie, to pewnie kłamie też w każdej innej. To znowu, prawda, ci Polacy chcą wojny. Po co ta wojna? My byśmy chcieli pokoju. Jeżeli oni tak grubymi nićmi szyte manipulacje chcą przyszykować, to jest oczywiście szkodliwe dla Polski na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim dzisiaj w epoce internetu, w epoce, w której po prostu ludzie mają dostęp do informacji, mogą sobie to sprawdzać, mogą 1000 razy później odtwarzać te nagranie, mogą sprawdzać także to, o czym ty mówiłeś, czyli jak uderzenie poszczególnej broni wpływa na budynek. Kurczę, naprawdę mam wrażenie, że tutaj rząd mocno sobie strzelił w kolano. I oczywiście pojawia się pytanie, to co ty zapytałeś, kto to będzie w stanie skutecznie wykorzystać. Wspomniałeś też o tej wewnętrznej sytuacji w koalicji, i tutaj na pewno to nie pomaga Kosiniakowi, to jest jasne. W ogóle wydaje mi się, że on już jest 2 lata tym ministrem obrony, to miało być takie stanowisko, którego zbuduje, prawda? I bo przecież pamiętajmy, Kosiniak był obok Hołowni, to były te 2 twarze, które dały w ogóle większość obecnemu rządowi, tak? W wyborach w 2023 roku. Nie Tusk. Tusk dostał, oczywiście zmobilizował Platformę wobec tam Nowoczesnej i tych innych tam pozostałości, wobec Trzeciej Drogi troszkę też. Natomiast przecież ten kluczowy przepływ poparcia nie był na rzecz Platformy. Platforma dostała w 23 niewiele więcej niż w 19. Kluczowy był wzrost poparcia dla Trzeciej Drogi. I dzisiaj Hołownia, to niedawno był pierwszy sondaż, w którym ma dosłownie 1% poparcia jego partia, a Kosiniak raczej też idzie w dół, tak? I chyba to się skończy tym, że pójdzie na listę Platformy, chyba że zrobią jakąś tam listę z samorządowcami, niezależnymi polskimi przedsiębiorcami, którzy spróbują zrobić jakąś kolejną Nowoczesną, nie wiem, ale ale dzisiaj samodzielny start PSL-u byłby po prostu dużym ryzykiem. Ale czy tutaj, Kacprze, jeszcze tylko wejdę ci w słowo. Śmiało. Nie zauważasz może, że cała ta narracja uderza w rzeczywiście koalicjantów premiera Tuska, ale uderza też w jego najbliższe otoczenie w tym wymiarze, w ewentualne zagrożenie dla jego pozycji. Tutaj mam na myśli właśnie Radosława Sikorskiego, który de facto się kompromituje, bierze na siebie
odpowiedzialność za całą narrację, broni tej narracji, podczas gdy premier Tusk jak zwykle schował się pod kamień i udaje, że problemu nie ma, gra na przeczekanie i widzimy, że wszystkie negatywne aspekty tej narracji, którą przyjęliśmy i z której polska klasa rządząca się nie wycofuje, spadają bezpośrednio na tego, który w tę narrację brnie, czyli w Sikorskiego i przy okazji w Kosiniaka-Kamysza, a Tusk jako taki gdzieś tam na boku może mówić, że tutaj nie brał udziału w tej narracji i przecież to Ministerstwo Obrony czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest winne temu, że wprowadzało Polaków w błąd, a on jak zwykle jako premier tutaj będzie działał dla dobra Polski, bo po kilku dniach znowu wróci, wyjdzie spod kamienia i nie będzie grał tą starą śpiewką, że tak naprawdę to jemu na sercu leży tylko i wyłącznie dobro Polski i Polaków, a to rosyjska agentura w postaci pisowców, konfederatów, prawicy i wszystkiego, i całego innego zła jest odpowiedzialna za to, że mamy tutaj do czynienia z problemem pod względem informacyjnym i brakiem spoistości wewnętrznej, społecznej państwa polskiego, które stało się podatne na błędy przekazu informacyjnego, bo przecież ten przekaz rządowy był cały czas jedynym, którego Polacy powinni słuchać. Tak, no tutaj oczywiście zwracasz uwagę na ważną rzecz, to znaczy Tusk umie się schować, tak? Sikorski ma tę swoją, chyba on po prostu uważa, że zawsze jak będzie w centrum uwagi, to na tym zyska, tak? No i wielokrotnie po prostu palnął coś takiego, z czego potem musiał się tłumaczyć, to było to słynne Thank you USA i ileś podobnych sytuacji. Teraz też, no, gość chodzi po mediach i brnie w to, tak, konsekwentnie chce być, no nie musiał, tak jak mówiłeś na początku o Kosiniaku, no właśnie, to Ministerstwo Obrony mogło być tym, które się będzie tłumaczyć, a on nie, on chce być twarzą tej narracji, tak, wydaje mu się chyba, że on jest tym tak bardziej, że on cały czas brnie i broni ministra Bosackiego. Mieliśmy najświeższe wypowiedzi medialne ze strony Sikorskiego i cały czas uważa, że wszystko jest w porządku, ta wypowiedź na forum ONZ była w porządku, winne są drony, przy czym no okej, można iść w tą narrację, która jakąś logikę ma, że gdyby nie doszło do naruszenia przestrzeni, te pociski nie zostałyby wystrzelone, tylko że tą narrację trzeba było przedstawić pierwszego bądź też drugiego dnia i wtedy ona zostałaby zaakceptowana przez Polaków, bo byłaby zgodna ze stanem faktycznym. A kiedy przekazujemy ją teraz dobry tydzień później, kiedy informacja okazała się całkowicie fałszywa, no to nie jest już narracją, którą Polacy kupią, zaakceptują i która doprowadzi do tego, że Polacy wyjdą dzięki tej narracji zadowoleni, uznając, że no wszystko jest w porządku, polskie państwo się trzyma, Polacy czują się bezpieczni. No tak, oczywiście, że tak, no kurczę, no jest oczywiste, że no gdyby te drony nie wleciały, no to nie byłoby problemu. Nikt nie twierdzi przecież, że Tusk z Sikorskim wystrzelili te drony, albo mało kto, natomiast no, tłumaczenie się w ten sposób, tak jak powiedziałeś, no ma bardzo krótkie nogi, tak? Tusk też trochę w to wszedł, no bo zamieścił ten wpis, zacytuję, chociaż pewnie wszyscy zainteresowani już go czytali, to może przypomnę po prostu, tak? Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domów w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy, więc tutaj też taka chęć... No jeszcze zasłanianie się polskimi żołnierzami tutaj wchodzi, tak. No, to jest chyba najbardziej żenujący element całej tej narracji. Tak? Co mają do tego polscy żołnierze? Czy ktoś twierdzi, że, nie wiem, że jakiś polski żołnierz specjalnie te rakiety wystrzelił na polski dom? No nikt niczego takiego nie twierdzi. Chodzi tylko o to, żeby polski rząd mówił Polakom prawdę. O to tylko chodzi, tak? I tak jak mówisz, no, kłamstwo ma krótkie nogi. Chyba to prawdziwość tego przysłowia bardzo wyraźnie widać dzisiaj, tak? Że nie da się takiego kłamstwa zbyt długo ukrywać. Politycznie na pewno Tusk może próbować jakby wyjść z tego jako ten najmniej ubrudzony. Może być trochę podobnie co w 24, kiedy też kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego został zabity przez imigranta na granicy polski żołnierz, no i też nie zatopiło to Platformy, zatopiło to, jeżeli już, no to prędzej Trzecią Drogę, tak, jej koalicjanta. Platforma dostała dobry tak naprawdę wynik, była przed PiS-em jedyny raz, no pierwszy od bardzo wielu lat, no jednocześnie jej koalicjanci polecieli bardzo w dół, więc oczywiście może być tak, że Tusk
sam na tym aż tak wiele nie straci, ale wydaje mi się, że jednocześnie na pewno na tym nie zyska, a spalają się politycy z nim związani, typu Sikorski czy Siemoniak. No i także jednak myślę cały rząd na tym obrywa. Do tego będzie można to są takie tematy, które mogą zmobilizować ludzi, którzy nie mają jakichś wyrazistych, jednoznacznych prawicowych poglądów, żeby po prostu jak będą wybory parlamentarne zagłosowali za zmianą. Bo po prostu kwestia bezpieczeństwa jest najbardziej elementarnym obowiązkiem rządu wobec Polaków. Jeżeli rząd im nie mówi prawdy w tej sprawie, a do tego jeszcze dochodzi to, o czym ty mówiłeś obszernie, czyli wątpliwości co do tego, czy Polska jest w ogóle przygotowana na poważniejszy atak dronami, to także oczywiście jest bardzo duży problem dla rządu, bo nie można w nieskończoność tylko, tak jak powiedziałeś, robić sobie zdjęć z Apaczami czy czymkolwiek innym i opowiadać, że tutaj łapy precz od polskich żołnierzy, czy jest się ruską onucą. Natomiast ciekawe pytanie jest to, kto na tym zyska z opozycji, tak? Bo jednocześnie za to rząd krytykują PiS i Konfederacja, które jednocześnie wchodzą w ten ostry konflikt, a jeszcze do tego jest ta różnica między liderami samej Konfederacji. Chociaż ja bym powiedział, że narracja PiS-u też nie jest aż tak spójna, to znaczy, że wszyscy mówią to samo, jednak część polityków PiS-u jest bardziej krytyczna wobec przygotowania Polski, a część trzyma się tego, że było dobrze za naszych czasów, teraz jest źle. A niektórzy, na przykład tak jak były minister i były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, idą raczej w kierunku, że w ogóle polskie wojsko nie wyciągnęło wniosków z tej wojny, nie jesteśmy dostatecznie przygotowani i jest to odpowiedzialność także, częściowa odpowiedzialność także poprzedniego rządu i trzeba teraz ponad podziałami wywierać presję na to, żeby się to zmieniło, tego typu narracja. Z drugiej strony wydaje mi się, że po tym, o ile przed tą akcją z wyrykami można było mieć wątpliwości, czy działania Mentzena nie będą przeciwskuteczne dla jego poparcia, to ja szczerze mówiąc wydaje mi się, że po tym jak Rzeczpospolita to ujawniła, to już mam poczucie, że w tym momencie już na tyle duża część społeczeństwa nie będzie ufać rządowi w nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wojsko, że Mentzen może iść dowolnie ostro, może iść nawet ostrzej niż jest faktycznie, mówić, że jesteśmy totalnie państwem z tektury, nic nie jesteśmy przygotowani, a i tak ludzie będą to odbierać dobrze, niech on ich skrzyczy, niech on ich zmotywuje, żeby cokolwiek zrobili, bo to jest racjonalna postawa, tak? I naturalnie to będzie wkurzać część wyborców PiS-u, zwłaszcza jeżeli Mentzen wchodzi w ostry konflikt z Jarosławem Kaczyńskim personalny, a wchodzi i co więcej, Mentzen w ciekawy sposób stara się teraz ustawić trochę w analogicznej pozycji do tego, co przez lata robił Kaczyński, to jest taką próbą jeszcze krok dalej posuniętego zabierania hegemonii na prawicy, tak jak w naszej debacie o Unii Europejskiej między marszałkiem Bosakiem a profesorem Krasnodębskim, zapytany o koalicję z PiS-em, Bosak powiedział, że on odpowie jak Jarosław Kaczyński, że my dążymy do samodzielnej większości w Sejmie, on tak zawsze mówił, prawda? No i oczywiście tak można z tego wyjść, no i tutaj też Kaczyński mówi, że koalicja tak, ale na pewno nie, może tak, ale na pewno nie z Mentzenem, tak? Najlepiej oczywiście samodzielne rządy, no a Mentzen u Rymanowskiego rybór. Koalicja z PiS-em mogę sobie wyobrazić, ale nie z Jarosławem Kaczyńskim. Nie? I to też myślę, że cała ta sytuacja, nie widzę, jak Konfederacja miałaby na niej stracić. Tak, ona ma najwygodniejszą pozycję, bo po prostu nie rządziła i może w wiarygodny sposób ładować. I tutaj mogą się chłopaki dzielić po prostu zadaniami, tak, że Mentzen będzie tym, który będzie łup, wszystko beznadziejnie, a Bosak będzie krytykował, ale będzie to robił w sposób bardziej stonowany i przez to będzie mu łatwiej pozyskać część wyborców PiS-u, którzy mogą nie chcieć narracji, że rząd PiS-u był totalnie beznadziejny, ale mogą przyjąć argumenty, że
niedostatecznie się sprawdził, a ten tutaj wydaje się, prawda, tak poważnie do tego podchodzić. No skądinąd właśnie, tak jak mówiłem, politycy PiS-u także wydają się różnie do tej sytuacji podchodzić. Część idzie w narrację, za naszych czasów było super, potem przyszedł Tusk i jest beznadziejnie, a część przeciwnie stara się raczej w taką emocję, że taką ambitno-rozwojową wchodzić bardziej na zasadzie, że w ogóle musimy, prawda, się rozwijać. Tusk jest wiadomo najgorszy, ale w ogóle mamy dużo, żeby się nauczyć, tak jak to robi Dworczyk. I to myślę, na to też jest pewien potencjał. Natomiast jest, myślę, jasne, że Konfederacja może prędzej na tym zyskiwać, jako po prostu ta partia, która nie rządziła, tak? Bo to jest zawsze wygodniejsze w takim temacie. No tak, zgoda. Tu opozycji będzie po prostu łatwo krytykować rząd, który nie sprawdził się w chwili próby, przede wszystkim na polu informacyjnym, co Polacy odebrali dość czytelnie i czuli się oszukani i nie ma się tutaj całkowicie czemu dziwić, bo były to działania całkowicie niezrozumiałe, nieakceptowalne i niewytłumaczalne. Jakakolwiek próba gry politycznej teraz wokół tej sprawy też nie wyjdzie rządowi na plus, bo trudno będzie odwrócić tę sytuację i przekonać teraz Polaków, że rząd kontroluje sytuację, że Polacy mogą się czuć bezpieczni, że jesteśmy przygotowani na ewentualne zagrożenie, że na polu informacyjnym rząd przekazuje Polakom sprawdzone, rzetelne i pełne informacje, a zamiast tego przecież mamy do czynienia z jawną i prawdopodobnie całkowicie intencjonalną manipulacją polską opinią publiczną i przy okazji jeszcze opinią światową, przecież o tym nie zapominajmy, lub też mamy do czynienia z całkowitą niekompetencją osób, które w tym rządzie się znajdują i jakąś ogromną kłótliwością i brakiem poszanowania siebie nawzajem ze strony poszczególnych ministrów, którzy nie przekazują sobie informacji, co prawdopodobnie byłoby jeszcze gorsze, bo świadczyłoby o całkowitej dekompozycji polskich struktur rządowych. Dla opozycji ta sytuacja jest dość czytelnie korzystna, bo będą oczywiście grać tutaj faktem braku przygotowania Polski. PiS-owi będzie to trudniej zrobić, bo mają ze sobą kwestie przewodowe, jednocześnie to te 8 lat rządów PiS-u, zwłaszcza przez pierwsze lata wojny na Ukrainie, spadają na nich pod względem braku przygotowań choćby na obronę antydronową, przy czym zaznaczyć należy, że choćby przecież systemy od APS-u były kupione w pewnej liczbie jeszcze za rządów PiS-u, a to dopiero po zmianie władzy do modernizacji tych systemów nie doszło, więc tutaj tym PiS też może grać. Konfederacji pewnie będzie najłatwiej, tak jak powiedziałeś, nie mają ze sobą żadnego uczestnictwa w rządzie, nie mają ze sobą decyzyjności, nie spadają na nich żadne wydarzenia z przeszłości, które zaburzałyby ich retorykę i przekaz polityczno-medialny. Nie wiem, Kacprze, czy zostało nam jeszcze coś istotnego Wydaje tutaj mi się, że najważniejsze żeśmy powiedzieli, może jeszcze tylko krótko skomentuję to, co powiedziałeś. Oczywiście PiS może ten argument odwracać tej rywalizacji, że no właśnie, wy nie byliście u władzy, a my jesteśmy tymi doświadczonymi, my mamy za sobą już 3 kadencje rządów, my tutaj jednak tyle żeśmy zrobili, to my wprowadziliśmy ustawę o obronie ojczyzny, a Mencen to jest tutaj, prawda, krzykacz i chłopiec w krótkich spodenkach, tak, to jest ta standardowa narracja. I oczywiście myślę, że jakby PiS ma też pewne argumenty, bo jakby jest jednak dość powszechnie kojarzony z tym, że oni zaczęli wydawać więcej na wojsko, tak, więc to też nie jest dla nich niewygodny temat. To jest, myślę, pytanie, kto bardziej zyska, a natomiast też nie sądzę, żeby PiS na tym miał jakoś stracić. Akurat na tym temacie. Są tematy z ich rządów, które są dużo bardziej łatwe do atakowania przez Konfederację i które po prostu też łatwiej mogą wywołać złość społeczną. Akurat oni jednak są kojarzeni z tym, że na wojsko dużo wydawali, a potem no to już wchodzimy trochę w szczegóły, tak? Czy dostatecznie, czy nie za dużo tego. Może jeszcze tylko jeden ważny wątek, który z punktu widzenia zarówno analizy poparcia, ale chyba przede wszystkim państwa pojawia się tutaj niebezpieczny, czyli no, informacje, jakoby wiadomości o tym, że to była polska rakieta, nie zostały przekazane do prezydenta przez rząd. Jeżeli tak rzeczywiście było, a tak mówi Pałac Prezydencki, no to jest jakaś kolejna patologia i kolejne. I tutaj dochodzimy do ciekawego pytania, na ile to jest po prostu jakaś nieudolność i chęć, no po prostu takie standardowe polskie, nie przekażemy drugiej instytucji informacji, bo właściwie czemu, a na ile to jest makiawelistyczny plan, żeby po prostu mieć
ubrudzić także jego mówieniem nieprawdy, że on przyjmie wiadomości, które rząd także będzie podawał za swoje, nie? Żeby później można powiedzieć, no ale przecież Nawrocki mówił to samo, prawda? No wiesz co, mieliśmy ten cytat, już nie pamiętam, czy ze strony ministra Sikorskiego, czy premiera Tuska, który ty cytowałeś wcześniej, w którym wskazano, że również Pałac Prezydencki czy prezydent Nawrocki dowiedzą się o wszystkim po zakończeniu śledztwa. Tusk, tak. To jest dosyć symptomatyczne i na to zwróciłbym uwagę, bo to wprost wskazuje, że tu rząd chce być górą, to rząd kontroluje sytuację, od rządu zależy to, czy Pałac Prezydencki cokolwiek się dowie, więc mamy do czynienia z ignorowaniem prezydenta, z próbą budowania sytuacji, w której prezydent Nawrocki nie ma decyzyjności, nie może prowadzić żadnych działań, choćby w kierunku opinii publicznej, bo nie uzyskuje odpowiednich informacji, i próbą prawdopodobnie narracji, w której będzie się oskarżało o prezydenta Nawrockiego o to, że wypowiada się na temat, na którym się nie zna, no bo nie ma informacji, o czym on w ogóle mówi, śledztwo cały czas trwa, przecież go poinformujemy, jak śledztwo się zakończy, no a że śledztwo potrwa kilkanaście miesięcy, czy być może nawet dłużej, no to jest zupełnie inny temat. A więc próba grania z Pałacem Prezydenckim w tą grę, kto jest silniejszy, i próba przedstawienia się Polakom jako ten rzeczywisty ośrodek decyzyjny, ośrodek rządowy, no rzeczywiście nim jest, że to nie ma co do tego wątpliwości, i próba być może odbicia się prezydentowi Nawrockiemu za tą jego aktywność z pierwszych kilku tygodni prezydentury, w których wchodził w te buty osoby decyzyjnej, która przygotowywała, przedstawiała projekty ustaw, która była hiperaktywna. Być może jest to po prostu jakaś forma zemsty i mam tutaj pewne wrażenie, że po prostu chodzi o ten brak sympatii pomiędzy bezpośrednio Tuskiem a Nawrockim i próbą odbicia mu się za to, jak Tusk być może poczuł się potraktowany na przestrzeni poprzednich tygodni. Też mi się tak wydaje. No, mamy wypowiedź ministra Przydacza, że dopiero w środę późnym wieczorem do Pałacu Prezydenckiego trafił niejawny raport na temat tego, co się wydarzyło w Rykach, więc dopiero po informacjach Rzeczpospolitej, tak? I strona rządowa temu nie zaprzecza, więc jeśli chodzi o działanie państwa, no to jest to w oczywisty sposób coś złego, no, ale też zastanawiającego, no bo teoretycznie prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien mieć także po prostu informacje przekazywane przez wojsko. A z drugiej strony oczywiście pojawia się tutaj pytanie o tę kalkulację polityczną, bo trochę oczywiście takie ubrudzenie Nawrockiego jako tego, który mówi to samo i co rząd w tego typu sprawach może być tutaj dla rządu wygodne. W zasadzie może tutaj oni chcą trochę odwrócić przeciwko Nawrockiemu także tę wspólną opowieść o jedności w chwili bezpieczeństwa, tak, która była bardzo wyraźna tuż po tym ataku, tak, że tutaj ramię w ramię. No ale zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyć, bo z pewnością temat będzie wywoływał ogromne emocje, po prostu dotyczy elementarnego bezpieczeństwa nas wszystkich. A za dzisiejszy przegląd polityczny jednak z sporą doprawą raportu z frontu na początku bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Michale. Również Ci dziękuję, Kacprze, i dziękuję również Państwu za to, że byliście dzisiaj z nami, i do usłyszenia.